Halo, halo, witajcie kochani serdecznie na strumyku, gdzie obejrzymy sobie wszyscy razem piąty testowy lot Starshipa. A kto jest ze mną? Widzę już remaster, jest też Wiesiek. Cześć, witajcie kochani moi. Jeszcze się transmisja ze SpaceX nie włączyła, także czekamy cały czas na to, aż zaczną nadawać, żebyśmy mogli sobie razem obejrzeć. Miało być 7 minut temu miało się włączyć, ale jeszcze się nie włączyło, także czekamy na transmisję cały czas. Powiecie tam, co tam u was ciekawego. Ja to sobie poprzełączam jeszcze. Tak, ciekawe czy mi dźwięk będzie tutaj działał do tego, zaraz sobie to ustawimy. Aczkolwiek dźwięk w sumie nie będzie taki ważny z samej transmisji, bardziej chodzi o to, co będzie widać na ekranie. A czemu to jest takie ważne? Dlatego, że w piątym teście oni spróbują złapać dolną część Starshipa w te właśnie tą mechazilę to się nazywa, czyli takie te szczypce, które są tutaj właśnie na ekranie widzimy tutaj tymi właśnie szczypcami będą spróbowali złapać tą dolną część tej rakiety. Także zobaczymy, czy im się to uda, ponieważ pierwszy raz coś takiego będzie robione. Co prawda kiedyś łapali w siatkę na tych helikopterach te statki, ale zobaczymy, czy uda im się złapać takie szczypce. Także to będzie pierwszy raz, kiedy coś takiego będzie próbowane właśnie być zrobione w ten sposób. Dajcie mi znać, czy mnie dobrze słychać, czy nie ma żadnych tutaj problemów z dźwiękiem u mnie. Także czekamy. O, jest Playek. Cześć Playku. Czekamy właśnie na transmisję cały czas. Słychać idealnie. Tak, to super. Pograłem w Planet i mam kilka przemyśleń, ale pasowało pogadać o tym na disco, pisać na dużo znaków. To wiesz co, to jeszcze się dzwonimy, nie? Dobra, jeszcze się dzwonimy i zobaczymy I sobie porozmawiamy o tym Planet Crafterze. Tak, bo ty masz Playku transmisję 10 minut później, prawda, niż ja. Ja zacząłem 10 minut wcześniej, ale widzę, że SpaceX tutaj troszeczkę nas zawodzi tutaj. Czemu jeszcze nie ma transmisji? Tutaj mamy właśnie plan. Czyli w sumie drugi stopień za bardzo się nie zmienia. Bardziej chodzi o ten dolny stopień teraz. Bo jak widzimy tutaj na planie, drugi stopień będzie wodował, a pierwszy ma właśnie wrócić z powrotem na pad. Na wieżę dokładnie, być złapany na wieży. Tutaj mamy też timeline, czyli lift-off. Po minucie będzie max Q, czyli maksymalny stres, jaki jest wywoływany na rakiecie. Potem jest 2 minuty Super Heavy Miko, czyli Main Engine Cut Off. Hot Staging jest 2 minuty 41 sekund i Super Heavy Boost Back Burn, czyli jaką będzie... Aha, 35 minut na to, jak odpalał streama. Dobra, no to sobie porozmawiamy, zobaczymy sobie parę rzeczy dodatkowych, ciekawych może. Dobra, zobaczmy, czy się w końcu odpaliło. No nie, cały czas czekamy. Cały czas czekamy na strumyk. Ale przy okazji zrobię sobie troszeczkę małej reklamy, dopóki czekamy cały czas. Mianowicie Space Avenue ma także konto na Xie. Jeżeli macie konto na Xie, zachęcam do followowania naszej strony, gdzie właśnie mój brat prowadzi posty. Właśnie, kamery na padrę można odpalić. Ja nie wiem, chociaż nie wiem, czy mi strumyka nie ściągną, jak to odpalę. Także mój brat prowadzi właśnie posty na profilu na Xie. Wam tutaj pokażę. Mamy tutaj bardzo fajny post o panspermii, czyli o teorii tego, że życie mogło przybyć na Ziemię z kosmosu. Na asteroidzie mogło zostać przyniesione i zasiane na Ziemi w ten sposób. Także zachęcam do followowania, bardzo nam to pomoże i da też troszeczkę motywacji więcej, żeby robić to, co robimy dalej. OLM przestało wentować z 5 minut temu, nie wiem dlaczego, w sumie oni jeszcze nie odpalili tej transmisji. Zobaczmy, działa?
Nie działa cały czas. Ale to w sumie lepiej, jak krócej do startu będziemy czekać, to w sumie lepiej niż jakbyśmy mieli patrzeć się na tę rakietę na padzie, ale... Może o pierwszej odpalał, wiecie? Bo miał być o pierwszej jest okno startowe. Właśnie, ale od pierwszej od trzeciej do... od pierwszej do pierwszej 30 mają tylko okno startowe. Z tego co tutaj mam na aplikacja mi pokazuje. Zobaczmy. Już jest live. Właśnie dostałem powiadomienie z Xa, że już jest podobno live. Więc... O, zaczęło się. Mamy. Dajcie mi znać, czy jest dźwięk. Dosłownie jak mówiłem o tym, że zaraz sprawdzimy to akurat mi się odpaliło powiadomienie, że SpaceX zaczął już live'a. Dajcie mi znać, czy nie jest za głośno. Bo ja nie mam słuchawek, ja mam słuchawki tutaj. Ale fajny wstęp. Tam był napis Gateway to Mars, mi się bardzo podobał, oni go chyba zdjęli, nie wiem czy go założyli już, czy nie. Chyba jeszcze go nie założyli, tego napisu Gateway to Mars. Cześć Marcin! Właśnie, dawno ci nie było, kopę lat. Cieszę się, że wpadłeś do mnie obejrzeć właśnie razem z nami tego Starshipa. Piąty test. Kiedyś mam nadzieję, że uda mi się tam pojechać. Ciekawe czy by. Nawet sobie po prostu zdjęcie przed całą bazą zrobić. O, tutaj było ujęcie, jak się ostatnio paliło się jeden z tych flapów. O, pół godziny mamy do startu. 54 a.m. in Starbase, Texas. A gorgeous sunrise and Starship is targeting liftoff. O, rozumiem doskonale Marcin. Ja jak miałem teraz przeprowadzkę, to o matko, praktycznie zero czasu, cały czas w biegu. As you can see, it is a beautiful day in South Texas for the 5th flight test of Starship. O, czekajcie, Good no. morning, Star people. I'm Kate Tice. And I'm Jessie Anderson, and we are joining you live from SpaceX Hawthorne with a big crowd here this A to zapraszam Marcin, na pewno będzie transmisja zapisana na tym, na kanale. And we've got a big morning ahead of us. Flight 5, has a few primary objectives and one big first. Ale wiecie co, nie będziemy siedzieć do startu będziemy siedzieć, ale zobaczymy łapanie boostera, bo to w sumie najbardziej tego, bo nie będziemy chyba siedzieć czekać, aż on będzie wodował na ten drugi stopień. Zobaczymy sobie tylko łapanie pierwszego i może zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Bo to w sumie nic z drugim stopniem chyba nie będą robić nic więcej niż potem go wodować, a pierwszy właśnie będzie łapany. Zobaczymy sobie to łapanie. Mam też potwierdzenie, moi drodzy. Będę mógł sobie ruszyć tutaj z remontem od piątku. Dlatego, że nie chcę nic na razie ruszać, ponieważ będę miał tu okno wymieniane i po prostu zacznę malować ściany, a przyjdzie majster i mi praktycznie rozwali pół pokoju, bo będę miał okno wymieniane, więc poczekam aż wymieni to okno i wtedy dopiero sobie będę tutaj dalej robił i będzie się powoli ten pokój zmieniał. This big heat shield rework that we're talking about promises to increase the likelihood of Starship being better protected during controlled re-entry as it heads towards its flip maneuver and landing burn
For a soft splashdown, Tak, oni chyba target ostatnio in nawet the przestawili ocean, tego just like flapa we did teraz na with tym Flight nowym 4. statku, żeby on tak się nie And palił. we'll have to wait and see. Keep your fingers crossed. A zobaczymy, But zobaczymy, we may ile to have będzie some trwało. new views in store for you today as well. Right, like all test flights, we want to learn as much as possible, and views of Starship during all phases of flight help us to keep improving the vehicle for recovery and reuse. Now, thinking forward to when Starship is flying regularly, it will take the heaviest payloads to space, land humans on the moon again after more than Właśnie half widzicie a tutaj na century, ekranie, oni and postawili tą ultimately wieżę w fly people przeciągu further kilku into space tygodni. than ever before. And getting there will require us to Znaczy, wiesz co, nie wiem dokładnie przez ile, ale wiem, że postawili ją bardzo szybko i na tym będzie wersja druga the faster Starshipa. that we learn now, the faster we can improve and evolve Starship to achieve reliable flights and rapid reusability. We've been designing this vehicle from day one to realize a vision of having an entire city of people on Mars, something we know will take launching millions of pounds of cargo and equipment into space spread across thousands of flights. This future will require many starships that can fly again and again, and today's flight is a critical step on that 281 path. tysięcy osób ogląda live'a właśnie od SpaceX. The moon and Mars are not nearly as far. A ciekawe, ile ludzi, tak jak ja teraz transmituję, to jeszcze bardziej, żeby tego, jeszcze inni ludzie oglądają tu tych innych ludzi. Ciekawe, ile to się, ciekawe, ile ludzi. Logo, and there you could see it on your screen. It's an iconic representation of the Mars Transfer Orbit, also called the Hohmann Transfer Orbit. This is how fundamental Mars is to SpaceX. O, tu mamy na ekranie teraz, jak wyglądałby lot na Marsa. Opens every 26 months and is only open for about 2 to 3 months. Także jak widzicie, te Starshipy by leciały po takiej po krzywej, żeby właśnie spotkać się z Marsem, który jest troszeczkę dalej od Słońca niż Ziemia. Mars is similar to how we launched to the International Space Station, where we time launches to match the station's orbit. If we didn't do this, we'd need more propellant and more time to get there. Ale ta grafika teraz, co oni pokazują tu na ekranie, jest troszeczkę nieaktualna, bo te flapy już nie są w tych pozycjach, których oni pokazują teraz. One są tak troszeczkę bardziej, o, tak bym powiedział tutaj bardziej, z tej strony. So it's safe to say it's all happening, and flights like today's are what's going to get us there. Not only have we made several improvements to the Starship flying today based on what we've learned from our last flight, including extensive upgrades to Starship's hardware and software, we've also made improvements to the launch tower and catch mechanisms. And if you've noticed in some of the Sobie live tutaj views this odpalę z morning, boku, our teams troszeczkę have sobie więcej completed powiemy stacking o the second dzisiejszym launch locie. tower, which will be coming online next year. Having two operational launch Nie będę towers wyłączał tej paired with transmisji ships and tutaj, boosters ale rolling sobie off the line in our poczytamy new star troszeczkę, co factory my tu mamy. will allow us to increase our flight cadence and test even more rapidly. And just a few miles away from the Oczywiście two on towers, wyląduje things are moving Boosters really of Landing in fast the at the Gulf heart of of Starbase. Mexico. Star Chwilkę sobie Factory przetłumaczę is to, żeby mam po rapidly polsku coming przeczytać. online, with production teams already using the space as construction continues. Piąty test The lotu 1 Starship million będzie miał na celu square podjęcie foot kolejnego Star kroku w Factory kierunku brings many pełnej i parts of szybkiej manufacturing ponownej process użyteczności. under one Głównymi roof for the celami first będzie time, próba enabling pierwszego moving as powrotu na much miejsce system startu i złapania integration rakiety work as nośnej possible Super earlier in the Heavy build oraz process, kolejnego powrotu with do the goal of atmosfery i eventually lądowania producing Starship, hundreds of mając na celu Starships a year. wodowanie Starship na Oceanie Indyjskim. No takie trochę tłumaczenie średnie, ale wiadomo o co chodzi. Entire nose cone structure of a ship into a single piece and work on its internal systems all in one place. So Wiecie co? Zanim czekamy, to ja tutaj mam gierkę, którą można sobie samemu spróbować złapać Starshipa. Zobaczmy sobie. Co zrobimy w ten sposób? Troszeczkę muszę przestawić w OBS-ie, zanim czekamy. Yeah, exactly. It makes it a lot more efficient and faster to communicate. So not jakby to only are we zrobić? rapidly iterating on the spacecraft themselves, but we're Dobra, na also razie i tak innovating the czekamy, way i tak that they're czekamy, made. więc mogę sobie to It's przełączyć. almost too much to keep up with. Dobra. We're also posting updates on our account on X if you can't keep up. That'll help you. So if you don't already, make sure that you follow us at SpaceX on X. And I have a feeling it's going to get pretty Sekundkę, ja busy. sobie Oh, that to is definitely an understatement. And it's definitely going to be przerzucę. very exciting today. So with that, let's meet today's Starship on the pad. Starship is essentially an experimental vehicle flying for development. With a few planned upgrades, Starship will have 3 times the thrust of Saturn V, plus the O, added tu mamy benefit teraz, of o, full udało mi się reusability. włączyć. Starship 2 will be capable of carrying more than 100 tons to orbit, and Starship 3
Zobaczcie, tu mamy gierkę, którą możemy sobie zagrać i spróbować złapać Starshipa. Aha, czyli ja tutaj muszę wystrzelić go najpierw. Let's start with the average size human, which is about 2 meters high. Towering over our average human is the length of the Millennium I w Falcon, jakim stylu to jest zrobione? 5 meters. Our Falcon 9 rocket with the Aha, ja payload tu jeszcze carrying muszę attached zwalniać is spacją. double the size of the Millennium Falcon, standing at 70 meters. And nearly twice the size of that is the fully integrated Starship at 121 Ej, wiecie co, ja wam meters tall. podeślę linka The zaraz ship do tego, itself sami is about popróbujcie. 50 meters tall, and the Super Heavy booster alone stands about 71 meters. And even crazier, eventually the To jest ship ta gierka, o will której wczoraj even żeśmy mówili na taller tym, na than Astrograch, co design mówiło nie właśnie Playek na czacie. Dobra, spróbujemy racji, wracamy do transmisji. 2.5 times that of Falcon 9 and with 33 much larger Raptor engines, which you can see there on your screen. Moving up the vehicle, the ship features 6 Raptors, 3 sea-level engines, and 3 vacuum engines, which are optimized to operate in the vacuum of space. Sukces, dobra. Dobra, wracamy do... Pobawiłem się trochę, wracamy do tego, wracamy do... The ship is also do outfitted transmisji. with 4 flaps to help aerodynamically control the vehicle's attitude during atmospheric flight and enable a precision landing. To reach full Dobra, wracamy do reusability, transmisji. ship must survive entry not just once, Tam właśnie but było over porównanie and też over troszeczkę again. chwilę wcześniej Took the do... teams at SpaceX about do tego, do Millennium Falcona. Da się to cofnąć? O! Tu jest małe porównanie do Millennium Falcon, znaczy Sokoła Millennium, do Falcona 9 i jak wygląda Starship wielkościowo. 121 metrów, dwa połączone stopnie. 22 minuty do startu. The ship features 6 Raptors, 3 sea-level engines, and 3 vacuum engines, which are optimized to operate in the vacuum of space. The ship is designed for vertical takeoff. 5 osób na transmisji. Zrobimy listę obecności. Podnoście ręce, kto The ship jest. is also outfitted with 4 flaps to help aerodynamically control the vehicle's attitude during atmospheric flight and enable a precision landing. To reach full reusability, ship must survive entry not just once, but over and over again. It took the teams at SpaceX about 3 years to develop the heat shield on Starship and develop. Ale jaki w ogóle wschód słońca jest, nie? The ship's heat shield 7:50 a.m. Central Time from O, a co to Starbase, przeskoczyło? Texas, cleared the launch tower and went on to accomplish Jestem na żywo? fully and complete ascent burn. I love the view of the sound waves there. Following separation, A teraz powtórka chyba właśnie z poprzedniego testu. Flip maneuver, boost back burn as well to send it toward the splashdown zone, and it also jettisoned the hot stage adapter. A wiecie, że jak on wylądował w tym, wylądował w oceanie, właśnie na poprzednim teście, to on wybuchł przed znaczy, wbił się w wodę, po czym wybuchł. I niedawno były bardzo fajne zdjęcia pokazane, jak oni wyłowili ten właśnie booster. Pewnie też pokażą to zdjęcie za chwilkę. Zobaczymy. So incredible to see that booster coming down, ending its flight with a soft splashdown 7 minutes and 24 seconds into the flight, and the crowd went wild. And so did we. Starship's 6 second stage Raptor engine successfully. I to będzie teraz chyba ten moment, jak on będzie wracał i zacznie mu się ten flap palić. O, teraz właśnie. And following a coast phase in space, Starship re-entered the Earth's atmosphere, successfully making it through the phases of peak heating and max aerodynamic pressure, and demonstrating the ability to control the vehicle using its flaps while descending through the atmosphere at hypersonic speeds. And of course, Starlink on Starship once again enabled Zobaczcie, jak się odzywają właśnie kawałki z... live high-definition video Oj. throughout every phase of entry, with external cameras providing views all the way to the flight's conclusion. Ciekawe, czy przestawienie tych flapów będzie coś pomoże, żeby się tak nie palił jak ostatnio. 19 minut do startu. And that was followed by a soft splashdown of the ship in the Indian Ocean 1 hour and 6 minutes later. And we were all glued to the monitors watching the little flap that could the whole way down. Seeing the landing burn and splashdown was an incredible moment for the entire SpaceX team, and we'll be looking out for many more of these incredible moments today.
Liftoff jest dokładnie zaplanowany na 25 po, a w pół dokończy się okienko, czyli będą mieli ostatnią chwilę, żeby wystartować. O, teraz mamy bardzo fajny timeline, jak to będzie wyglądał. Czyli jak tu widzimy nad Zatoką Meksykańską, start, potem separacja, Super Heavy wraca, po czym Starship leci dalej. O, jaka fajna grafika zrobiona z Mechazilą. Meanwhile, the ship's engines will remain lit for just under 6 minutes during its ascent phase before shutting down for the coast. The ship will coast for about 40 minutes or so, reaching a peak Starship przeleci nad Afryką, po czym After that coast phase, the ship will be attempting a controlled re-entry. Po czym nad Oceanem Indyjskim będzie re-entry i wyląduje gdzieś niedaleko Australii. Czy wyląduje? Będzie wodował. Again, this is just a test and nothing is guaranteed. Except excitement. Well, of course there is that. Znaczy, to wygląda trochę jak jakieś CGI zrobione teraz, nie? Tak stoi. Extreme conditions on re-entry, which is where those heat shield tiles will be put to the test. For this flight test, we do not expect to recover any hardware from the ship. With the exception of Falcon, this is no different than what happens to most rockets flying today that are expended, meaning that they fall into the ocean after completing their mission. Eventually we will return and reuse super. Ale nie, ten chyba jeszcze nie ma flapów na tym. To jest chip 30, o ile się nie mylę. Poprawcie mnie, jeśli mówię źle. A ship chyba 31 już będzie miał te flapy tak bardziej przesunięte do tyłu. Nie, ten jeszcze ma normalnie. To zobaczymy, czy się nie będą palić. Falcon landed for the first time and it still feels like yesterday. Yeah, definitely one of my favorite moments at SpaceX. 16 minut do startu. Promises to be an even more impressive sight and a huge moment on the road to rapid reusability. Yeah, speaking of rapid reusability, future Starship designs will give super heavy boosters a Wiecie co, dzisiaj jeszcze nagrałem shorta na temat jetu, który ma 23 prawie miliony lat świetlnych długości. I tak, ostatnio się dowiedziałem, że Facebook będzie zezwalał na wrzucanie 3-minutowych shortów, ale dopiero od 15 października, czyli ten short pokaże się za 2 dni dopiero aż. Oczywiście jest już na TikToku. Możecie też mnie znaleźć na TikToku pod Space Avenue. Tak, remaster. Tutaj wróciła praktycznie cała stara ekipa, już jest z powrotem u nas na strumykach. Także ja się bardzo cieszę, że ludzie poczekali, że wytrwali. Dziękuję wam wszystkim za to. To już w sumie trzeci nasz strumyk w tym nowym pomieszczeniu. Wczoraj miałem rozstawić teleskop po strumyku i tak, zacząłem wynosić sobie trójnóg. Ale patrzcie, zaczynają mi chmury nachodzić i zanim to rozstawił, zanim bym to wszystko poustawiał i powłączał, to byłoby już zachmurzenie, a dzisiaj już pada. Nie, wiesz co, bo ja chciałem myśl dokończyć, zanim ci odpowiedziałem, także ja mam ustawione chyba najmniejsze opóźnienie mam chyba ustawione, czekaj, sprawdzę jeszcze. We're going to see the Raptors start to make fire at about T-3 seconds, and then we'll start them up in 3 different banks. The first ustawienie? Nie, ja mam bardzo małe opóźnienie ustawione, więc nie powinno być. Ach, no to chyba, że tak. No to chyba, że miałeś cofnięte kilka sekund. O, już jest tankowanie, także mamy CH4 85%, liquid oxygen, czyli płynny tlen płynie, ciekły tlen, no. 85% w pierwszym stopniu, a nie zdążyłem zobaczyć. 70% by było chyba paliwa, a ciekłego tlenu nie wiem, nie zdążyłem zobaczyć.
And as you can see, the weather is perfect. We had 100% go. Oj, wiesz co, to chyba dobre kilka minut musiałeś mieć cofnięty, skoro jak dopiero się... Bo ja się z Pejkiem witałem na samym początku, że to jest 20 minut temu. It would likely be about 48 hours before our next attempt. But good thing we're going to launch today. Really looking forward to being able to turn around and see it this time. Counting down to 7:25 a.m. Central. And I'll see you guys in a couple of minutes. I'll send it back to you in Hawthorne. Thanks, Dan. Now, one of the To most dobrze, że exciting chociaż nie objectives ten. for Dobrze, Flight że 5 today nie... is attempting to return the booster to the Dobrze, że nie launch site zadawałeś you mi see right pytań, bo there, wtedy by and było, że nie it will come odpowiadam. by the tower. We refer to this simply as booster catch. As you've heard Mi się us tak say, zdarzyło, że Starship pisałem, and Super Heavy na are czacie designed to to be na jednym rapidly ze strumieni, a reused, which is why wiem się czemu nie chce mi odpowiadać nikt, a się okazało, że mam transmisję cofniętą. the same hardware we use for stacking ahead of flight. Right now, when we recover our Falcon boosters, they either No, return to a separate było landing widzów zone polewa. on land or to a drone ship in the ocean, both of which require time to transport the vehicle back to the launch site. In order for us to achieve truly rapid reusability, we need a quicker turnaround, and you can't get much faster than returning the launch vehicle right back to the launch Jak jeszcze site czekamy, where to it pochwalę needs to wam się, be bo miałem wam until pokazać the książkę od tego, Today's którą booster miałem catch od attempt, while there Tima are Piki. thousands of criteria Na that wieczorze need nie to be pokazałem met, po prostu there tej are three książki primary Space, gates that czy will be in pokazywałem. play. In order to proceed, Razem automated z checks have to indicate we have a healthy booster podpisem. and a healthy tower, O, czekajcie, and o. the flight director Razem must issue a podpisaną manual książkę od command, brytyjskiego which is astronauty. informed by manual checks from the flight control team. If this command is not sent Także prior bardzo, to the bardzo fajna completion of the pamiątka z boost tego, back z- burn, or if automated health ze checks spotkania z show nim. unacceptable conditions with super Jeszcze jej nie heavy or czytałem, co tower, prawda, the ale booster will się default to a przymierzam. trajectory that takes it to a landing burn and soft splashdown in the Gulf Oj, of zobaczcie, tak to będzie wyglądało. Taki jest plan, żeby to wyglądało właśnie jak na tej grafice jest teraz. Łapanie tego boostera. Zobaczymy. Tak jak mówiłem wczoraj, ja jestem pozytywnie nastawiony. Ale jaka to będzie musiała być precyzja, żeby to się udało. Tak, i będzie jeszcze raz leciał. Mówił właśnie na spotkaniu, że będzie jeszcze raz leciał w kosmos. Exactly. A lot of things have to go right. W sumie to miałem dwie książki, ale drugą oddałem córce, bo ona była taka bardziej dla dzieci. To akurat zrobiłem jej fajny prezent i powiem szczerze, że była naprawdę zadowolona. Are you thinking what I'm thinking? I mean, I was going to say a sonic boom. Oh, I was going to say excitement, but that's a really good reminder. Dajcie mi znać, czy ja nie mam przypadkiem za głośno tej transmisji. Może ja troszeczkę ciszę. And that's basically a brief thunder-like noise that we hear when an aircraft or other object travels faster. Tak, dokładnie to jest Major Team Piki. Anyone that has been in the area for a Falcon 9 land landing in Florida or California or even some space shuttle landings. Zgadza się, remaster. Generally, the only impact in those surrounding areas of a sonic Ale powiem szczerze, że jak on tak mówił, to tak, wiecie, to astronauta jest, to się spodziewa nie wiadomo czego, a tak to się okazało, że to jest zwykły tak naprawdę, zwykły człowiek, taki jak każdy inny i pośmiał się na tym spotkaniu i pożartował trochę i naprawdę było fajnie, bo i z publicznością potrafił dobrze dobrze zagadywać publiczność. Na pytania też odpowiadał z takim jajem, bym to nazwał, jak na przykład ktoś zadał mu pytanie, czy jak się astronauci załatwiają w kosmosie, to wyjaśnił właśnie, że są takie specjalne że są takie specjalna bielizna, która ma jeszcze taką kieszeń na przykład dla mężczyzn na przyrodzenie, nie? I on mówi, że opowiadał śmiesznie, że musieli zamówić extra large, bo były za małe ta bielizna i to były mega śmieszne, serio. As our test flights continue, we plan to demonstrate ship-to-ship propellant transfer, which will be important in preparation for Starship taking astronauts to Dobra, 9 minut do startu. Artemis program. SpaceX will perform O, tak ma wyglądać lądownik na Księżycu, który ma SpaceX zaprojektować dla NASA do misji Artemis 3.
Also in preparation for missions to the Ciekawe, moon, to Mars, ten Starship dopiero jest w fazie testowej. Ciekawe, czy im się uda dowieść tego właśnie free ten flyer lądownik. flights like our recent commercial astronaut mission Polaris Dawn. Polaris Dawn was the first of up to O, a tu mamy załogę misji Polaris Dawn, czyli pierwszego prywatnego spaceru kosmicznego, który też był niedawno. Ja akurat byłem na Europie, nie mogłem tego transmitować, ale był short z tego. Zobaczcie sobie shorta właśnie z tej misji u mnie na kanale. Tutaj właśnie ten pan od prawej strony, drugi pan od prawej strony, to jest właśnie Jared Isaacman, który był pomysłodawcą tej misji i też sponsorem. Może sobie zrobimy na przeglądzie taką powtórkę właśnie z tego spaceru. O, tutaj właśnie jest teraz pokazane, jak wychodzi z kapsuły. Ale to musi być widok. Ale powiem wam szczerze, że po tych kombinezonach, patrzę na te kombinezony i myślałem, że one troszeczkę będą mniej takie sztywne. A wiadomo, że one są tam te wszystkie warstwy i tak dalej. Ale to było takie troszeczkę moje bardziej chyba sci-fi myślenie, że kurczę, myślałem, że one będą bardziej takie mniej sztywne, o. Hey, thanks, Kate. So yeah, we're right at about 7 minutes away from launch. The main thing 7 minut do startu. is that range clear. Again, we have to make sure boats, airspace, everything is cleared out of the way for our ascent corridor. Basically, O, zaraz tankowanie się skończy. Tutaj mamy z boku teraz w procentach, ile jest paliwa i ciekłego tlenu na już załadowane. So if we end up holding at like a T-minus 40 seconds, we can hold for several minutes, allow those boats. No nie, one właśnie o to chodzi, że one nie były takie jak te kombinezony, które na przykład Axiom zrobił, albo które NASA używa, że one były takie grube, takie masywne, jeszcze ten system podtrzymywania życia na plecach, w tym plecaku taki wielki. Nie, właśnie one miały być właśnie miały być takie te smukłe i bardziej, że były smukłe i takie mniej sztywne, ale patrzę, że jednak były troszeczkę sztywne. Ale zobaczymy, podejrzewam, że oni będą dopracowywać te kombinezony. Na biegunie takie mają, a to nie wiem, ja nie wiem jakich kombinezonów używają na biegunie. Mówisz, że takich używają podobnych? Wiesz co, ja wam podeślę, Wieśku, to linka do tego na Discordzie. Plejek mi to prywatnie wysyłał. Ja wam to podeślę na Astrograph. Będziecie sobie mogli próbować właśnie złapać booster. Otherwise, if we don't go today, as you guys talked about, there is a chance, and if we don't send the booster back, we'll do a landing burn and a splashdown in the Gulf, and then that's just another landing burn to gather more data, learn more lessons from, and then we'll come back and try to catch again on the next. Dobra, mamy tutaj w rogu też. Zwróćcie uwagę, w prawym górnym rogu jest tak, pogoda właśnie, że jest go, range, że jest go i tam ten trzeci nie zdążyłem przeczytać. If those boats do get out of the way, we are just about 5 minutes away from launch. So I'll check back in just a moment, but back over to you, Kate and Jesse. 4 minuty, prawie 5. Iterative development approach has been the basis for all of SpaceX's major innovative advancements, including Falcon, Dragon, and Starlink. Today, we're testing hardware and systems, and we need to know how they perform under the most extreme conditions. We'd much rather find the bugs now during testing than later on when there's more on the line. And to reiterate, we do not... Wieśku, w pół do im się okno zamyka wydane przez licencji, więc muszą wystrzelić za najpóźniej 5 minut. A co to jest za Screw Drop Remaster? Bo przepraszam, ale nie wiem.
might remember these Starlink panels that are incorporated into Starship, and you can see them there on your screen, those rectangular firma, panels tak? on Starship's nose cone. Starlink brings us the epic views in space and on O, tutaj te wszystkie właśnie chroniące przed ciepłym panele. In addition to enabling our rapid iteration on Starship, Starlink is also enabling life-saving communication here on Earth. SpaceX is sending tens of thousands of Starlink. Ciekawe, czy pokażą te nóżki haki, które mają właśnie, które ma ten booster lądować na nich. Po bokach. Znaczy być łapany, nie lądować, przepraszam, być łapany. Basic texting on T-Mobile and emergency alerts for all phones and carriers of those in affected areas. If a phone connects to a Starlink satellite, it will have 1 to 2 bars of signal and show T-Mobile SpaceX in the network name. Ja to podziwiam tych ludzi, którzy chodzą właśnie się wspinać w Himalajach. To trzeba naprawdę lubić, żeby ryzykować życiem. Ale ta adrenalina, podejrzewam, że jest mega tam. And continues to help us push the limits in space. In the short term by providing great views and real-time data on our next few flights, particularly through re-entry, which historically is a blackout period for all communications. Dobra, zostały 2,5 minuty, także czekamy. Ja też zaczynam denerwować powoli, jak to będzie. Kurczę, zobaczymy. Alright, so we're coming up on 2 minutes 30 seconds away from launch. We're hearing like there's a pretty good chance we're going to hold at T-minus 40 seconds, but surprise, now it sounds like we might not be. So we are just a little over 2 minutes away, so a couple more things going to be happening. We did just close out our propellant load on the ship and the booster, so 10 million pounds. Wiesz co, na pewno są na YouTubie jakieś filmiki właśnie z tych spinaczek. Muszę sobie zobaczyć, czy ludzie robią, czy pokazują coś takiego. Basically pushing all of that propellant to the vehicles. Those get cleaned out or cleared out on the ground before we lift off. We're doing. Dobra, minuta 50. Mamy 6 osób na strumyku. Witam wszystkich obecnych. Jeszcze jak mamy minutkę, to szybko wspomnę o tym, że zachęcam też do dołączenia kanału na Discord, gdzie sobie prowadzimy rozmowy na temat gier, na temat tego, co się dzieje w astronomii, też takie luźne rozmowy sobie prowadzimy, także zachęcam też wszystkich do dołączenia na serwer Discord. Link powinien być do tego w opisie, na pewno jest. Still not tracking any technical issues. That range clear is the only thing that's been potentially poking at our launch. Zobaczcie te wszystkie silniki, te wszystkie raptory. We'll hear our flight director for today, Tristan Pierce, give some of the final call-outs. As of right now, we are 1 minute away from lift. O, minuta. I wszyscy pracownicy zebrani będą też oglądają. Flight directors go for 30 sekund. Taka cisza. Best words you could possibly hear 20 seconds away from liftoff. Dobra, było go for lunch. Także leci, na pewno się nie zatrzyma. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja cię, to na tapetę się nadaje ten widok. Nowy rok. vehicles pitching downrange. Ja cię, jaki widok w ogóle, jakie ujęcie. Wszystkie silniki na razie sprawne, żaden się nie wyłączył. Pressure nominal. Seconds into the flight, the rumble's just starting to reach us here at launch control. No już ponad 1/4 paliwa, 1/3 już poszła. Avionics power telemetry nominal. 33 Raptor engines. 23 silniki. 1000 km na godzinę.
Właśnie było max Q. The maximum aerodynamic pressure, the most stress the vehicle's going to see on the way uphill. Maksymalne ciśnienie aerodynamiczne to jest max Q. All right, our next major milestone coming up, it's going to be hot staging. We're going to see the engines ignite on ship to push it away from the booster. I teraz będzie hot staging, czyli drugi stopień odpali silniki i odepchnie ten pierwszy od siebie. All right, so hot staging is going to be the next thing coming up. First, we're going to see the booster's engines start to shut down. All but 3. We're going to do what's called most engines cut off instead of main engine cut off, because 3 are going to keep going. And then we're going to see the engines on ship ignite. Dokładnie, wszystkie silniki działają. Right now, the tower team is doing their go-no-go. O, tu widać tą nóżkę, widzicie? O! Tu widać tą nóżkę, na której dolny booster będzie łapany. We might hear some really good words soon, too. All right. 5000 km na godzinę, 60 km nad ziemią. See it up behind me. That is one of the most gorgeous things I've ever seen in my entire life. Coming up on hot staging next. O! Ship engine There's startup. most engines cut off. O, proszę. Separation. Widzieliście, odpalił drugi stopień silniki i odczepił się od boostera. Separation confirmed. Dokładnie, ładnie wyłączyły się. Tak jak powinno być, wszystko na razie idzie. Zone power, I'm seeing Zobaczmy, booster spada. Hopefully I got a booster on the way back to me. I'm going to send it to you guys in Hawthorne. Oh man, that was absolutely incredible. I loved how the Chamber pressure is nominal. crowd here in Hawthorne all went ooh at that first view of the blue flames from the booster. As you can see there. Ale on w ogóle, patrzcie, jak ma mało paliwa już teraz. Ciekawe, co starczy, żeby go złapać. Chyba, że mają oddzielne paliwo. Ship avionics power and telemetry nominal. The booster and the tower are both performing automated checks to make sure we are go for the booster to return to the launch pad for that. Oby starczyło. Once those are complete, Oby się udało. Booster boost back burn shutdown. Flight directors go for booster return. 1,7 miliona osób ogląda to na transmisji u tego. Na X-ie. A u nas jest 7 osób. Witam wszystkich. This view We'll here, wait to hear that the gopher catch. Zobaczcie w ogóle, jaka jakość jest tej kamery. beautiful view here from the ship. And so exciting to hear that we got a go for booster catch. That means it's going to be a really exciting morning. Again, Jest subtelna różnica. is making its way Czekają na piękną katastrofę. now land in order to make that catch attempt. Bombowe atrakcje. So incredible to see these views. You can see the ship on the right-hand side of your screen. All 6 Raptor engines are under full power. Once again, the booster is making its way back to the launch. Zobaczmy, wraca na dół. And catch it using the chopsticks on the launch tower, the exact same tower that it just launched from just, wow, 5 minutes ago. Yeah, and the booster. Starship on nominal Guys, trajectory. I can confirm the command was sent for the booster to come back. That is So I'm incredible looking news. up right now. O, było potwierdzenie, że booster wraca. Pretty much right overhead of us, and we can see it starting to come down. Bo jeszcze była taka opcja, że oni mogli nie zgodzić się i po prostu rzucić ten booster do morza. Boom through Dan's mic. That is going to be incredible. It was so cool to hear the lift off. Wiesz co, właśnie widzę tutaj, że coś tutaj jest niżej. Chyba jakiś, nie wiem, może jakiś piksel albo coś. Z kamery. Has separated from the booster. The booster is there on your screen. It is making its way back to the launch site. We are going to attempt the catch using the chopsticks. We did hear the confirmation that the command was sent to the tower. We are go for catch. O, jest właśnie potwierdzenie, że jest go for catch, czyli że będą próbować łapać. 30 seconds away. O, zobaczymy.
engines burn off all of that velocity. Oh, we can see it O, wraca. with the plume. Wraca. Booster coming in hot for booster catch. We're gonna ignite 13 of those Raptor engines, and this view is incredible right now. 1500 km na godzinę, 3 km nad ziemią. This vehicle is moving on the left hand. O. Landing burn has been ignited. We're now Oj, oj, oj. down to 3 Raptor Oj, co tu się... We can see those Oj, co się dzieje tutaj? No, dawaj. Ja cię, nie, ale zobacz, ja cię. Wiecie co, ja myślałem, że on się zapali w pewnym momencie. O kurczę, nie. First ever attempt, we have successfully caught the super heavy booster. Ja myślałem, że on się naprawdę zapali tam. What an incredible view! Ja. You kidding me? Ale normalnie są dreszcze, wiecie? Dan, I don't know about you, but we're losing our stuff up here. Ale wygląda troszkę jakby się palił, zobaczcie tu dół. I'm sorry, like even at this day and age, what we just saw, that looked like massive. Ja cię, pierwszy raz coś takiego się udało kiedykolwiek, nie? The new view must have been insane. Ale ja się cieszę, że udało mi się coś takiego transmitować dzisiaj. I że mogliście tu ze mną, i że ze mną też tu oglądaliście to razem, nie? Pierwszy raz coś takiego. The engineering history books. This is a live view of the Super Heavy booster as it has just been successfully caught back at the very same launch tower that it just came from. Dan, I love this. You are reflecting exactly what everybody Yeah. else here in Hawthorne, except maybe a little bit more because you got to see it with your own eyes. How was that? We got it. I mean, like, oh, Nie wiem co mam mówić, więc ja jestem przyklejony teraz w ten ekran, jak się na to patrzę. I can't even describe that. Oh, by the way, ship, main engine cut off, ships in orbit, but Super, że się udało. Kurczę, oj, shaking right now. That was 2 miliony osób ogląda transmisję na Eksie. This is not, yeah. I mean, Let's check in on ship. it's hard to believe. A co u drugiego stopnia? Mamy tutaj, on sobie dalej leci. Exciting news there. It's hard to believe that, booster isn't the only excitement that we have today. Just confirmation there. A gorgeous view of planet Earth behind the ship. Zobaczmy kiedy on wraca. It's now in the orbit that we expected it to. This is just an incredible day. Live views there as the booster vents some pressures there. That is a live view from the top of the tower looking at the chopsticks. I am still in disbelief. I'm trying to catch my tears, just like the chopsticks caught the booster. Będzie lądował dopiero godzinę po starcie, czyli jeszcze 50 minut do lądowania. And we are all so excited about everything that's been happening so far this morning. W sumie Marcin, to byłby dobry pomysł, żeby mieli właśnie coś takiego. It's job for today. We are going to take a short break for the next 30 minutes. We'll return back at T plus 40 minutes while the ship continues to coast before re-entry. Oh man, and as with previous flights, To co, siedzimy do końca wszyscy? to talk with the ship through re-entry with no communication blackout. We of course are still testing Starlink during this phase of flight, so nothing is certain. But if we do have Ewentualnie zrobimy sobie jakąś krótką przerwę w międzyczasie na... We'll see you back here at T plus 40 minutes for coverage of Nie, ale ujęcie to jest, masz rację, Malmaster. burn and splashdown. I teraz wiecie, w przyszłości booster z powrotem na stanowisko, kolejne ładowanie, kolejny Starship i znowu w górę, nie? Oj, wiecie co, ja to wyciszę, bo mi... Dajcie mi znać, czy mnie słychać, musiałem wyciszyć transmisję, bo za muzykę to różnie bywa właśnie na YouTubie, także... Teraz sobie pooglądamy trochę ładnych widoczków właśnie z pierwszego stopnia, z drugiego.
Wiesz co, mi się wydaje, że to musiał być jakieś odbicie światła albo jakiś piksel pewnie martwy na ekranie, żeby... Bo to co by tam mogło być w sumie? Ewentualnie lampa w studiu. Nie no, żartuję. Żartuję, bo tutaj mam nadzieję, że nie przeciągnę tych płaskoziemców na transmisję. Dokładnie, Wieśku. Dobra, i takie widoczki nam będą towarzyszyły przez następne 50 minut. Więc może, jak chcecie, to ja was na chwilę zostawię. Wrócę za jakieś parę minut. Muszę do toalety skoczyć, przepraszam was bardzo. Wiecie co, wrzucę to na samą górę. O, będziemy sobie to troszeczkę na pełnym ekranie oglądać. Ewentualnie ja co zrobię, to kamerę sobie tylko przerzucę. O, tak sobie będziemy to oglądać. Dobra, ja was zostawię na chwilę, zaraz wracam. I już jestem z powrotem. Już jestem z powrotem. Patrz, o, cześć Matko Smoków. Kto jeszcze jest? Kto jeszcze jest? Robimy listę obecności, ręka w górę. Zobaczcie, 2,3 miliona ludzi to ogląda. Nie? Teraz na przykład jest ta przerwa
gdzie on sobie po prostu leci. - 26 000 km na godzinę, 200 km nad ziemią. Nie wydaje się wysoko, nie? I Marcin, cały czas z nami jesteś. Super, cieszę się bardzo. Wiecie co? Zobaczmy może. Ja sobie zobaczę tutaj. Stawię wam na razie widoki. Ja sobie zobaczę ten drugi tytuł od SpaceX. A czy on jest fanowski, ten drugi tytuł? Gdzie ja go mam? Zaraz go znajdę, zobaczmy. O, ten drugi jest ciekawszy. Wam go pokażę zaraz. Przełączymy sobie to na chwilkę. Zobaczcie, bo to jest... bo to jest dosyć śmieszne. Zobaczcie sobie. Poziom drugi z 20. Ja teraz steruję tutaj strzałeczkami. Oj, 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 oj. Ojejku, nie trafiłem. Oj, ojej. Jeszcze raz. Zobaczmy teraz. O matko! Jeszcze raz spróbujemy, dobra. Ojej. Dobra, wiecie co, ja wam to podeślę. Pobawcie się sami trochę. Ja wam to podeślę na czacie. Bo podeślę wam to na czacie, sami możecie spróbować. Ale muszę powiedzieć, że to jest mega wciągające. O, patrzę i nawet leci ten. Pociąg Starlinków jest nawet w tle. Przez chwilę. Przynajmniej był po prawej stronie. Ojejku. Wiecie co, jak ja drugiego poziomu nie mogę przejść. Tutaj patrzę też na drugim ekranie, mam cały czas Starshipa, ale nic się nie zmienia. Dobra, ostatni raz też próbuję, bo... O, udało się! Ledwo, ale się udało. Dobra, dobra, wystarczy. Wystarczy już. Fajne, wciągające, polecam. Dobra, 20 minut lotu już jest. Jeszcze mamy trochę ponad pół godziny. To są pierwsze Network Browna. Także jakby Elon to zobaczył, to mnie SpaceX raczej by nie zatrudnił. Mamy kilka kamer. Ta kamera jest chyba z nadflapa.
Tak, to jest nadflapa i patrzcie, że on jest ruchomy w ogóle. Znaczy one były ruchome, ale wcześniej, co ja mówię. Kurczę, zapomniałem zrobić ankiety. Zapomniałem ankiety zrobić, czy poleci, czy nie. Znaczy, czy poleci, czy się uda go złapać. No, to widać, że Ziemia jest płaska. Wiecie co? Ja w ogóle nie rozumiem, co takimi ludźmi w ogóle kieruje, że oni uważają, że Ziemia jest płaska. I że zawsze, znaczy, troszkę ciężko mi to pojąć w głowie jest, że my jako istoty inteligentne, rozumne, możemy na przykład wiedząc i mając dowody naukowe na to, wszelakie tak naprawdę, bardzo dużo i różnych dowodów na to, w dalszym ciągu niektórzy mogą wierzyć w to, że Ziemia może być płaska w tych czasach, gdzie możesz sobie wejść spokojnie na YouTube i zobaczyć kamery na żywo ze stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie widać jest wszystko, to ludzie dalej myślą, że to jest CGI i że to jest wszystko fake, nie? Tak, księżyc jest pusty, a w nim ufoludy. Ja w ogóle jeszcze słyszałem, że ktoś kiedyś mi napisał na Facebooku, że księżyc to jest zawieszona kula plazmy. A najciekawsze jest to, że z takimi ludźmi nie ma dyskusji. To w ogóle nie ma żadnej dyskusji, bo zaraz będziesz nazwany głupi i tyle, że oni biorą swoje wierzenia za pewnik. Dokładnie, to podchodzi pod jakąś sektę już. Ja na przykład jestem osobą taką, że mam swoje zdanie na tematy, swoje opinie i przemyślenia, ale na przykład jak ktoś mi przyniesie dowód na to, że na przykład moja racja jest zła i ktoś mi potrafi powiedzieć, pokazać czarno na białym, że Przemek mylisz się, to ja się nie będę kłócił, że to nie jest sprawy, jeżeli dostaję dowód na to, że jest inaczej. To jest bez sensu, to jest głupie podejście. I pokonać doświadczeniem jeszcze na koniec, Jan. To nie ludzie, to reptylianie. Człowiek jak na ostatnim strumyku, na którymś chyba strumyku przeglądzie wspomnieliśmy właśnie o płaskoziemcach, to miałem akurat wysyp w komentarzach. Postraszył i nosem. Beliar. - 25 minut lotu. Zobaczmy. O, tutaj kawałki odlatują od niego. Na pewno był najsilniejszy Matko Smoków. Z nich wszystkich. Jak już mówimy o gotiku. Złoto odpada, zaraz podlecą kosmiczni złomiarze. Nie no, żartuję.
Wybaczcie mi, że transmisja jest cicha, dlatego że tu gra muzyka, a ja nie chcę, żeby mi YouTube przyblokował ten film, dlatego że muzyka sobie gra. Tak parę razy się zdarzało z jednego startu. Nie pamiętam, który to był start. Chyba Goes You to było, że mi urwali kawałek ścieżki dźwiękowej, dlatego że właśnie muzyka grała. Wiesz, kosmiczni piraci w przyszłości to będą pewnie na pewno. Na pewno się znajdzie grupa osób ze statkiem kosmicznym, która stwierdzi, że lepiej skraść niż samemu się dorobić. Ciekawe, chciałbym właśnie. Szkoda, że nie będę miał możliwości doświadczyć tego, że lot w kosmos to będzie jak wejść do autobusu. Oj nie. I podejrzewam, że nawet jak kiedyś będę miał wnuki, to podejrzewam, że oni też jeszcze nie dożyją. - 28 minut. Jeszcze mamy pół godziny. Sobie troszkę tutaj porozmawiamy. O, do teleportu to chyba jeszcze dalej, wiesz? I też nie wiem, czy to byłoby... Raczej nie jest możliwe taka teleportacja, o jakiej myślimy. Jest bardzo fajny materiał sci-fi na temat teleportacji i ogólnie problemów moralnych, jakie się z tymi wiążą. Polecam, zobaczcie sobie. W ogóle sci-fi ma bardzo fajny film, ja bardzo lubię jego kanał. Szkoda tylko, że tak rzadko wstawia filmy. Albo cała seria na temat płaskoziemców. Mogliby dać też jakąś taką mapkę, gdzie aktualnie jest Starship. Tak, dokładnie. Tam jest seria chyba nawet 5 odcinków, każdy po 20 minut. Ciekawe, właśnie jak teraz wspomniałeś, Wieśku, a propos konfliktów, to ciekawe, czy oby nie, mam nadzieję, że nie, że to się nie rozwinie jakoś bardziej, co teraz to się dzieje właśnie i na Bliskim Wschodzie, Znaczy no, jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę, tam słyszałem, że tam mają jakieś być rozmowy pokojowe podobno, ale z tego co wiadomo, to Rosjanie stawiają bardzo absurdalne żądania, jeśli chodzi o pokój, a Ukraina, co w sumie jest zrozumiałe, nie chce oddać ani skrawka ziemi, no bo dlaczego mieliby oddawać? I ciekawe, oby nie, mam nadzieję, że to się kiedyś nie rozwinie w nic bardziej poważnego. Najbardziej do tego szkoda zwykłych ludzi, bo wiadomo, że to zwykli ludzie, cywile tak naprawdę najbardziej na tym cierpią.
Tak, dokładnie. Schodzimy z polityki, nie mówimy o polityce na tym kanale, bo polityka więcej dzieli niż łączy. Ja muszę sobie zobaczyć, bo będę teraz próbował ustawić podwójne kamery na strumyku. Jeszcze nie wiem, jak to się robi. W ogóle wiecie co, ja jestem bardzo zielony w OBS-a tak naprawdę. Ja bardzo mało wiem o tym programie. Tylko tyle, co ustawić te strumyki, które już mam. Muszę się troszeczkę podszkolić jeszcze. A czy wiecie co, powiem tak, że tutaj bardziej chciałbym, żeby łączył nas kosmos, niż żeby nas dzieliły poglądy. Każdy ma swoje, niech to zostanie. DDoSy? Co to są DDoSy? Przepraszam. A patrzcie, nadal się dymi. Minęło pół godziny, a nadal się dymi z tego, z tego boostera. Wiesz co, to chyba te ścinki to chyba są z transmisji od SpaceX. Czy ode mnie są, czy u Mieścina. Bo tutaj jest 3 miliony osób na tej transmisji w SpaceX. Ataki hakerskie. Płaskoziemcy atakują. Tutaj ten Plejek mi podesłał, że obrońcy środowiska się bardzo podobno wściekają o tego Starshipa. Ale czy to jest prawda? Nie czytałem tego artykułu jeszcze. Będę musiał zobaczyć. Ewentualnie przykleją się do pada. Ale nie radziłbym podczas startu tam przebywać. Wiecie co, ale ja rozumiem, raczej powiem tak, nie jestem... Oczywiście trzeba dbać o środowisko, to bez dwóch zdań. Nie wolno śmiecić, trzeba segregować śmieci i tak dalej, ale mam wrażenie, że to, co ci aktywiści robią, czyli jak na przykład niszczenie obrazów, blokowanie dróg, czy po prostu utrudnianie życia tak naprawdę, to troszkę nie tędy droga według mnie jest. Troszkę nie tędy droga to, co oni robią. Głos mi ścina? Nie, oczywiście, jak coś mnie ścina, czy coś przycina, to mówcie, to ja wtedy będę starał się to naprawić.
W ogóle do netu dostęp. Trzeba podrzucić pod piec. Ale wiecie co? Dlatego tak troszeczkę, jak mówicie, że na przykład coś się umieścina czy coś, to ja się trochę tego boję, dlatego że okej, ja mam swój internet, tam mam Wi-Fi, pod router i tak dalej, pod kabel, ale na przykład zanim ja to podłączyłem, to mój internet tutaj był koszmarny, taki z sieci komórkowej. Ja nie mogłem po prostu wejść na nic. Dopiero jak podłączyłem swój internet, to miałem dosłowne podłączenie ze światem, dlatego że ten na przykład sieci komórkowej internet jest tu tragiczny. Zobaczcie, jaki widok, te chmury wszystkie. Mogliby pokazać mapkę, gdzie on już jest. Ale to wygląda, że jest ląd pod spodem, więc może nad Afryką leci. Bo on tam miał nad Afryką lecieć. No nie, taki widok z okna. Kurczę. Wiesz co, coś w tym jest, dlatego że coś jest z tym internetem, dlatego że ja miałem bardzo dobre ogólnie połączenie sieciowe właśnie w mojej sieci komórkowej, a teraz jest po prostu jakaś tragedia. I to nawet nie tylko, tutaj miałem akurat wyjątkowo złe połączenie, zanim podłączyłem internet swój, ale ogólnie się pogorszyło. Jak byłem w centrum miasta czy coś, to miałem znacznie gorszy internet niż miałem 3 lata temu, na przykład. Ale to chyba znak jest, że pora się zmienić. Wiesz co? Teraz będzie DLC, zrobimy sobie z Planet Crafter, bo wypuściło. A ja mówiłem, jak graliśmy w Planet Crafter, że ta gra się non-stop rozwija i będziemy raz na jakiś czas do niej wracać. I teraz wypuścili całkiem spore DLC, więc chciałbym do niego wrócić. I będzie nas trójka wtedy grała w Planet Crafter, także będzie troszeczkę, pośmiejemy się, będzie wesoło. Później ma wlecieć Mass Effect 3. Dokończymy trylogię. A później to się zobaczy. Później jeszcze, nie wiem, może nawet i Starfield będzie jak piszesz. Jest tych gier. Ja mam całą listę w ogóle gier, które musimy sobie ograć. I na przykład Deliver Us Moon, Deliver Us Mars. Co jeszcze było? Ojejku, jeszcze miałem chyba Gwiezdne Wojny dokładnie. Aczkolwiek te najnowsze Gwiezdne Wojny, co wyszły, to one strasznie dostają ogólnie po ocenach bardzo. Nie wiem, nie grałem w tę grę, ale... O, coś się dzieje. O, Halo jeszcze. A co, aż tak źle jest z tymi Gwiezdnymi Wojnami? Aha, czyli po prostu zrobili to samo, co robią w większości gier teraz. O, jeszcze 6 minut.
improve the extreme heat of reentry and to do so in a controlled manner. We learned a lot about this field during Flight 4 and as a result, completely reworked the heat shield, but more on all that in just a minute. Now, reentry is typically a portion of flight where we don't have communications with the spacecraft because re-entering at about Zobaczcie w ogóle jaka jakość jest tej kamery, nie? per second or about 5 miles per second, roughly orbital velocity. Now, those speeds, the spacecraft moving through the atmosphere results in friction and creates a plasma field around the vehicle. A będę chciał, a propos Kyla, będę chciał zrobić z Jedi Outcast może strumek dla wspierających. Właśnie zachęcam tych, zachęcam wszystkich do wspierania kanału. Nie jest to duża sumka, a bardzo dużo bardzo dużo mi pomaga, ponieważ z tego wspierania jestem w stanie opłacać sobie różne subskrypcje i dostęp do materiałów, żeby móc po prostu robić Wam też dodatkowe filmy. Special shout out, you're going to see some additional flat camera views. We've got a really amazing team of avionics, cameras, electronics. A, o tego Kyla chodzi. Aha, to nie. Nie grałem w Fallen Order też. Tak, nadal jest wsparcie, jest aktywne. Za co Wam bardzo dziękuję. Dlatego macie, Wieśku, już srebrny odznak. Starship. Again, that's what Jan was mentioning, those flaps on the vehicle. And if you've been watching us for the... Było tam troszeczkę problemów z tym, właśnie z tym wspieraniem, ale już jest wszystko w porządku, jest wsparcie, dalej trwa. Dziękuję Wam bardzo za nie. Chodzi po prostu o to, że ja byłem na urlopie, a YouTube chciał ode mnie potwierdzenie tożsamości i po prostu na ten czas mi wyłączył możliwość monetyzacji. Tak, a przy złotym wsparciu, jeżeli będziecie wspierać mnie przez 3 miesiące chyba, 3 miesiące tam było, to będzie złota odznaka i dodatkowo wyślę naklejkę z logiem kanału. Także jak będziecie mieli tylko złotą odznakę, dajcie mi znać, podacie mi adres na prywatnej wiadomości i ja Wam wyślę od siebie naklejeczkę. To nie, te chmury są po prostu mega. Ja nie mogę się napatrzeć na to. So even those curved surfaces, and especially in the hinge area, if you watch slide 4, it's really what we want to make sure that we protect. And yeah, A nie, wiecie co, bo ja kurczę nie włączyłem z powrotem dźwięku. O, zobaczcie, zaczyna się plazma gromadzić na tym. Zaczyna się plazma pojawiać. Nie jest to jeszcze pełna, ale już się zaczyna. Ja wyciszyłem transmisję wcześniej, żeby muzyka copyright mi nie prawa autorskie mi nie wyskoczyły. never really have
have gotten to see this live before flight. Before Flight 4. Yeah. And as Kate mentioned, Ciekawe, czy wytrzyma. Patrzcie, ile teraz nam wrzucali tych paneli ochronnych. That's exactly what these heat shield tiles are there for, is to protect against this plasma and Nie zbierają tej plazmy. extreme heat that the vehicle is going to see for about the next A da się ją zrobić w domu nawet, plazmę. Yeah, so the ship will attempt to light the 3 center Raptor engines. Wystarczy tego, ale to może pokażę wam na którymś filmiku, jak się robi plazmę w warunkach domowych. Wiesz co, nie wiem dokładnie jakie temperatura to jest, ale jest duża. So that will happen after we get through this re-entry period. Again, now starting to see, and we also might start to see the flaps. Mózgowe liderki się produkowały i nie było słychać, tak. During re-entry, that was one of the main learning points from Flight 3 was the roll control didn't work quite as well as we wanted it to. We learned that we needed some redundancies, so we added more roll control thrusters, and we'll see those in action as well today, as that was a Flight 3 learning that worked better on Flight 4 and still enabling that same design today. Yeah. Starship has passed through 85 kilometers altitude. Flaps now have control of the vehicle. O, zobaczcie, jakie teraz jasne jest plazma. 83 km nad ziemią. Everything is relative, right? So relative to this camera on the ship, it looks so calm and smooth, but the vehicle is traveling extremely fast. You can see the speed on the bottom right-hand corner of your screen. Starship is designed to land on Mars where there are no runways or other humans to help out. So we also want rapid reusability. So we're doing propulsive landing instead of a more traditional means like parachutes. Ale wszystko na razie idzie dobrze. This vehicle to help slow the vehicle down for a vertical landing. Yeah. Now, entry is going to basically happen in 5 phases. The first is low drag, that lasts for about 3 minutes. Next is high heating, and beginning when heating increases above the heat rate breakup limit. That lasts for about 10 minutes. We then have high dynamic pressure. Starship will continue to slow down and experience increased aerodynamic loads during that phase. And that will happen before reaching Mach 1, about a minute after. Starship is approaching the peak heating phase of entry, remains on a nominal trajectory. Okay, so that was phase 2 that he just called out, that I was mentioning. After peak heating is that dynamic. Znaczy wiesz, to zależy, nie? Jest wiele czynników w zależności od tego, jaka to będzie temperatura. Last about a minute after leaving the hypersonic area, and then we go into subsonic, and then of course, landing burn. Wow, what an incredible view. The colors are so amazing, and the colors actually also tell you a little bit about the temperature that the vehicle is seeing as well. So I think that's pretty cool that we get this amazing live visual. Speaking of live visual, Na przykład zobacz słońce, nie? Słońce jest jedną wielką kulą plazmy, która ma 5000 stopni. 5,5 dokładnie. Dan mentioned a few minutes ago, we are hoping that all 4 flaps will stay more intact than they did last time. We did make some changes to the design in order to help enable this. Starship is now experiencing peak Dokładnie, żeby wam entry trajectory. nie kłamać, tutaj to słońce ma Great news 5,7 tysiąca Starship kelwinów. is continuing along the path that we intended it to fly. You can keep track with how fast it's going and how high it is above Earth using the display that is there on the bottom right hand Tak? Coś tu się wypala gdzieś? And guys, this is where we're really going to see a lot of those improvements from Flight 4 really come into action. You guys kind of talked about, so let's call Ciekawe, nie? No musieli na pewno poprawili to chyba po ostatnim tym. points on the flaps. Those get exposed to some pretty extreme heat environments, and so we added some additional, basically made it a lot more robust for the thermal protection there. And we learned not just from visuals and stuff like that, we had those missing tile tests. Ale wygląda jakby się nie porusza w ogóle, nie? They left some out, kept in some backup layers. They're called ablatives, which means they just gradually melt away to help dissipate the heat. And we've got an entire layer of ablative underneath the tiles on this Starship today. So even if
you get Wiecie co, mogli postawić jakiś statek, anything like that. który ma tak niedaleko miejsca wodowania tego drugiego stopnia, żeby on pokazał, jak ten statek wlatuje w tą wodę. Albo jak przylatuje. To by było też fajne, takie ujęcie. Trzeba napisać petycję do Elona. And that'll just be a really huge step on feeling like we're closer to bringing a ship back. Obviously, there's a lot of work before we get there, but we just caught a booster. We're going to start looking real soon at when we can catch a ship. Czemu się ściemniło? Bo podejrzewam, że od tej plazmy. Passes by Dan, bound at Starbase. The view on your left is a camera that's positioned near the nose of the ship, looking basically down toward the flap. The view on the right. Ale patrzcie, że hardo się trzyma. Hardo się te flapy trzymają. Basically bird's eye view onto the flap on the left-hand side, and then a worm's eye view from the side with that view on the right. Yeah, sorry about that, guys. Maverick just buzzed the tower. He might be coming back, so. Now, these views brought to us by Starlink. It's incredible that we have this high definition capability. In fact, that Albo jest po drugiej stronie planety, po prostu jest noc. Through the peak heating phase of entry remains on a good trajectory. Najprawdopodobniej. So great news there, hearing that we're about halfway through the peak heating phase, like I said. O, właśnie powiedzieli, że już są w połowie tej takiej najgorszej, tej najwyższej temperatury. We did hear earlier that the flaps have control of the vehicle, so also good news there. You know, it is incredible that we've basically had views the entire time. Spokojnie, Andrzej, jeszcze będzie co klepać. After booster catch, so I think we had views. Trochę szpachli i będzie dobrze. We had some beautiful views Zaszpachluje się. Earth behind the ship as it was in its orbit. Yeah, and I also do want to point out on your right-hand screen, O, we've coś tu got, się... a more encompassed view of the flap. As we watched. A nie, jednak jest okej. Coś tu się zaczęło dziać. Was the area where we got a little bit of that burn through. Leci jak w tej grze. The camera view on the ship will help us be able to visually see more of what's happening in that area. And again, we have improved our heating tiles, and so hopefully we've protected the hinge a lot better this time. But again, these views are Prawie 4 miliony osób na tej transmisji są, nie? 3,6 miliona. that we get on these flight tests that help enable us kind of put the data that we get in the computer to the visuals that we see and try and align those and use that for improvements in the future. Now, we heard a call out there saying that engine chill has begun. This is an indication that we are starting to flow a little bit of the super cold liquid oxygen through the hardware, through the Raptor engine specifically. Aha, teraz mówią, że będą chodzili będą go troszeczkę przykładali, wpuszczając ciekły tlen w hydraulikę w statku. So all of that to say, we are getting closer to the landing burn. We definitely are, and again, if you look at the bottom right hand of your screen, you can see the altitude that the ship is, and it has been slowly making its way closer and closer to Earth. We're currently at about 63 kilometers from planet Earth, and you'll see that number trend lower and lower as we get closer and continue through this re-entry. Yeah, this is going to go on for a little, actually a while longer. We have about 10 minutes or so, roughly, before we execute the landing, the ignition for the landing burn, starting with the landing flip. So we're making a controlled re-entry. This is one of the primary objectives for Starship today, is to demonstrate another controlled to sobie tak ma wyglądać, tak to zobaczymy. what we saw on flight 4. Znaczy, no to tylko będzie z tych kamer, nie, tak naprawdę, bo no tak jak mówię, fajnie by było, gdyby mieli jakieś kamery na miejscu, a może mają, nie wiem, może jeszcze zobaczymy, ale tak to już będziemy oglądali widok z tej perspektywy. When we'll be dropping our speed down closer to the speed of sound. You'll see the flaps start to maneuver.
we were able to do a landing burn on flight 4. Tak, teraz zobaczymy, czy to wytrzyma. Czyli dodatkowe te warstwy właśnie tej ochrony przeciwtermicznej. Dokładnie, teraz albo nigdy. And the goal with that is try and keep the ship intact, and then if we're able to Ale tam musi być temperatura. video of it, again, that's just more data, and everything we can see, everything we can get extra, like a couple extra seconds or minutes of data coming from the ship after Starship has splashdown. passed through the peak heating Get phase in. of flight, approaching maximum entry dynamic pressure. All right. Dzwońcie po blacharza. Heating coming up is basically max Q part 2, where Oj tak, szybkie solarium. part of the curve where we're still moving really fast and the atmosphere is just dense. Ale zobaczcie, jak szybko zwalnia. Feeling the most pressure, but hopefully we're going to start feeling a little bit less heat now. O, teraz mamy widok na pozostałe flapy. Each of the flaps on the ship as it's making its way back down to Earth. And we did pass through peak heating and still got really good views throughout that whole period. Typically, during the highest heat on the vehicle, we tend to build up a lot of plasma, and that's typically when we would lose, connection or views of the vehicle. But again, with Starlink, we were able to get some live views throughout that. Ale wiecie co, to pokazuje, jak atmosfera w ogóle działa właśnie przy takich wysokich prędkościach, nie? Że to jest takie parcie, że aż wytwarza takie temperatury. Że jest taki opór tego powietrza, że aż po prostu... I mean, we're getting live views, we're getting live data. We've got a couple additional tests on this one today where we left off some missing tiles again to test some additional backup layers. We also have, I don't know if we can still quite see them in this view, but you may have noticed we had some kind of silvery looking tiles on Starship as well. And those were Tam się jeden ziemiar odbił do tego dziurkę. standard tiles, but they were wrapped in aluminum. And it was a pretty simplistic 50 km nad ziemią i 13 000 km na godzinę. same temperature where steel starts to lose its strength, not necessarily melt. And so if we O, jest, tu się zaczyna palić u góry. know W górnym, we know what our steel na górnym is ekranie. supposed to, but Zaczyna się od dołu przepalać. minutes since launch should be coming up Oj, oj, oj. on transonic and everything just about 3 minutes. I na środkowym, zobaczcie jeszcze, na środkowym po prawej stronie też zaczyna się coś dziać. Of all 4 flaps, Oj, oj, oj. we can see, so for those that perhaps didn't catch a glimpse of the vehicle before liftoff, there are 2 flaps at the forward end and 2 flaps at the aft end. The larger camera view that is I też na dużym ekranie zobaczcie, co się zaczyna dziać tutaj. Te wszystkie panele już się zaczynają przepalać. flaps. We can start to see some heat build up and peeking through on Oj, oj, oj. the O, ale flaps ten u there góry at the to top tu jest to... left-hand corner of your screen. Once again, No niedobrze to wygląda, ten u góry zwłaszcza. 1 hour and Ten w środkowym ekranie też już się zaczyna, today re-entering the Earth's atmosphere. tam widzę po boku przepalać. 5 kilometers above the surface of the Earth, now 44. No i tak jest lepiej niż było na ostatnim, nie? Soft splashdown in the Indian Ocean. Tak, zaraz, dokładnie, zaraz już będzie, zaraz już przestanie się Australia, grzać. and we are attempting to, as we did on flight 4, make a perform a flip maneuver as well as a. Starship is at maximum entry dynamic pressure, remains on a good trajectory. All right, so that is great news there. Like Dan said earlier, this is basically max Q part 2. So this is the
greatest amount of aerodynamic loads O, ale the chyba vehicle will experience during its zaraz flight. będzie koniec. Coming back through the Earth's atmosphere. You know, it was above the Earth's atmosphere in space where there was no friction. We can obviously see heat as a evidence of that friction buildup. The atmosphere is actually helping to slow the vehicle down. If you're watching the telemetry in the bottom right-hand side, right-hand corner of O, the już. screen, you see that speed Już po tym. accelerating rapid. Przeżyły jakoś. Troszeczkę nadpalone, ale jakoś przeżyły. No lepiej niż było na ostatnim. Now the four flaps on the ship help steer the 4 flapy są dalej są przy górnym stopniu, więc demonstrate controlled re-entry during this phase of flight, this re-entry phase. Yeah, we have 6 engines on ship, but we only need 3 of them, the 3 sea-level engines. We will have that flip maneuver happen very close to touching down for splashdown. We'll do that flip maneuver, ignite those engines, slow the vehicle down immediately, and then hopefully have what we call a soft splashdown in the water. It's probably going to feel a little bit harder on the top of the surface of the water, but dobra, it'll i look chyba pretty gentle. Yeah, and like we said earlier, mało to we widać will już have teraz. some more views, even of that phase of the flight. So fingers crossed that we can bring those to you. We are hoping to splash down softer than we did last time on flight. Ale nie, patrzcie, że dalej mamy dane tutaj. 2000 km na godzinę, 26 km nad ziemią. Good trajectory. Więc coś wiemy, coś widać. Great news there that tells us that the vehicle O, już ciemno. is traveling twice the speed of sound. So we will then, the next call out that we'll hear is that it is traveling about the speed of sound, and then we will hear a call out that it is. Ale wiesz co, Marcin, on ląduje prawie aż przy Australii. Another call out saying that it is subsonic, meaning going slower than the speed of sound. Starship is transonic. There it is. So at this point in time, we say transonic because certain parts of the vehicle, like the flap that you see on your screen, might be experiencing. Nie, kawałek dalej jeszcze. While other parts of the ship may be experiencing airflow. Starship is in the subsonic belly flop. Widać tutaj, jak flapy się Alright, so now the entire vehicle is ruszają. Kangura mają tam niezły widok. subsonic. The crowd here at Mission Control Hawthorne also getting excited, just like us. We're awaiting a water landing. We are going to reignite the 3 engines to perform that flip maneuver, and we're basically about a minute and a half, away from the landing flip. 10 km nad ziemią, 1500 km na godzinę. Teraz to już wolniej niż samolot leci. So we should see a lot happening coming up here shortly. We're currently having a view of one of the flaps. And it is a little bit dark on your screen, but hopefully we'll get some. Tak, dokładnie. Pionowanie i odpalanie tych boosterów. Touchdown for splashdown. Yeah, Yeah, guys, we saw that speed drop like a rock. So we're doing a belly flip right now, or a belly flop right now. That's what's kind of, if you saw the high altitude campaign, that's the unique thing about how Starship comes back. So we've bled off pretty much all of the speed we're going to. We're essentially at terminal velocity. Starship is at 5 kilometers altitude, remains on target. Tak, on robił ten belly flip, czyli 5 to go. leciał na płasko, żeby się troszeczkę jak najbardziej spowolnić i wtedy przekręca się na pionowo do lądowania. O, widzicie, nawet tu jest na dole pokazane, że jest poziomo cały czas. Starship is on target, approaching landing burn startup. so keep an eye on. Zobaczycie teraz u dołu obok zegara, że zacznie się przekręcać na pion. The Raptor engines ignite if we are unable to see that illumination ourselves. Landing burn startup. O proszę, i udało się odpalić. O, jaki widok w ogóle, jaki świetny widok jest. I proszę.
I... A i mieli statek jednak. Kurczę, ja. A i wybuch na koniec, nie? Czyli jednak fajerwerki na koniec końców były. Pewnie, no na pewno musieli mieć tam statek, żeby go od razu ten. Ale nie spodziewałem się, że pokażą kamerę. Ja, ale fajne. Fajnie, super. O, tego się już nie wyklepie, teraz to już tylko szrot. Man, I don't think we're going to be able to get a ton of extra video of the heat shield, but we hit the target. We hit the target. No jeszcze buchnął. I mean, you know we hit the target because Szkoda, że nie ma dnia, nie? these buoys placed in a pretty specific spot, so wow. What a day. I feel like that's what I get to say. What a day. I mean, everything started off today with that launch. We were able to lift off towards the end of our window, 7:25 a.m. Central Time. Dobra, czyli wszystko poszło tak jak chcieli, tak jak zakładali. Booster came back. We watched it come down right behind us. Watched it get caught, and that broke my brain for a while. I'm really happy we had coast for a bit, but that's first ever booster catch, major step on the way to rapid reusability, and ship just gave us one heck of a show, making it through a controlled. Super. Teraz musimy śledzić, kiedy będzie następny i co nowego będą próbowali zrobić na następnym teście. Tak, grunt właśnie, że się udało wszystko zrobić to, co miało być zrobione. It's been such an incredible day today. Congratulations to our teammates and to everyone who supported the Starship program. And thank you to all of our future customers for your support. Dobra, chyba już kończą strumyk, już teraz są pożegnania. Pożegnania i gratulacje. The Federal Aviation Administration, the Government of Mexico, and the Australian Space Agency. Now be sure to follow SpaceX on X for more updates on today's test flight and of course for future Starship news. Today was amazing, but the SpaceX action isn't over yet. Soon Falcon Heavy will launch NASA's Europa Clipper, and we're also going to be returning Dragon back. Właśnie, teraz mówią, jutro jest Europa Clipper i też sobie zrobimy z tego strumyk. Ale to za chwilę powiem więcej o tym na ostatnich ogłoszeniach. Thank you for watching, but we're going to leave you with an awesome recap of what has been the most epic day. O, jeszcze będzie recap z łapania. Zobaczymy sobie to jeszcze raz. Ja, mega, nie? Tutaj myślałem przez chwilę, że on się będzie palił, a on się pali, a to był po prostu boczny ten silnik, który korygował to wszystko. Dobra. Dobra, myślę, że będziemy kończyć już. A i jeszcze ta Mechazilla jako Michael Jackson. Dobra, to tyle. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie, że mogliśmy sobie przeżyć to doświadczenie razem, że byliście tutaj razem ze mną i mogliśmy sobie to razem obejrzeć. Dziękuję Wam serdecznie za to. Jeżeli Wam się podobała transmisja, zostawcie mi łapkę w górę i suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zachęcam także do wspierania kanału, ponieważ bardzo mi to pomaga dalej się rozwijać. Zachęcam Was również do followowania naszego profilu na Xie, a także do dołączenia do serwera Discord, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Tej transmisji, przepraszam.
Także to tyle. My się widzimy jutro na strumyku, gdzie zrobimy sobie taki pół przegląd, pół oglądanie właśnie startu z Europy Clipper. Przy okazji powiemy sobie o paru innych tematach. Za 2 dni pojawi się short. Możecie go także znaleźć na profilu na TikToku, gdzie go wrzuciłem, ponieważ od środy, od 15 października YouTube zwiększa limit shortów z 1 minuty do 3. Także, a że short trwa minutę 20 sekund, także wrzuciłem go na TikTok, ale jeszcze nie wrzuciłem go na YouTube'a. W środę robimy sobie kolejny odcinek z Dead Space. No i w sobotę też Dead Space. Także to tyle, jeśli chodzi o ramówkę na przyszły tydzień. I co? Jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia jutro na kolejnym strumyku. Trzymajcie się.